Niedobory paliw rozprzestrzeniają się po Rosji, a Kreml traci kontrolę. Ale minister finansów przekonuje obywateli, że kryzys paliwowy to fikcja. Niemcy udaremniły paraliż gazowy. Cena ropy spadła w końcu do poziomu sprzed wojny w Iranie. Jest 25 czerwca 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Niedobory paliw od Moskwy po Syberię. Kreml traci kontrolę. Rosja eksportuje ropę naftową wartą miliardy dolarów, ale nie jest w stanie zapewnić dostaw do własnych stacji benzynowych. Niedobory są widoczne w rosnącej liczbie regionów kraju, w tym w Moskwie. Kreml nie panuje nad sytuacją i robi dobrą minę do złej gry. Ograniczenia dostępności paliwa pojawiły się już według oficjalnych informacji w ponad 20 regionach Rosji. Sprzedaż benzyny na giełdzie spadła o ponad 22% przez ataki na rafinerię na czele z moskiewską rafinerią naftową. Ten zakład miał stracić w atakach połowę mocy przerobowych, a naprawy mogą potrwać nawet do 2027 roku. Jest tymczasem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw paliw w regionie stolicy. Według danych przedstawionych przez Ukrainę jest jeszcze gorzej. Dotkniętych ma być nawet 60 regionów rosyjskich. Ceny paliw rosną skokowo, a niedobory są powszechne. Służby rosyjskie miały nawet proponować przesunięcie wyborów parlamentarnych zaplanowanych na wrzesień w obawie przed niepokojami społecznymi. Istnieje wiele trudności. Wszystko dlatego, że Putin odmawia zakończenia swojej wojny i wysłuchania naszych propozycji spotkania, autentycznych negocjacji oraz godnego pokoju, ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski. Wicepremier Rosji Aleksander Nowak przyznaje, że najgorsza sytuacja jest na okupowanym Krymie, w obwodzie królewieckim oraz na Dalekim Wschodzie. Rozważany jest wciąż zakaz eksportu diesla, po tym jak wdrożono zakaz sprzedaży za granicą benzyny oraz paliwa lotniczego. Jednak zdaniem ministra finansów Antona Siluanowa ceny paliw na stacjach w Rosji wcale nie są takie wysokie. Są trzycyfrowe na stacjach prywatnych dostawców, ale firmy o ustabilizowanej pozycji, czyli giganci państwowi jak Rosneft, zanotowały tylko nieznaczne podwyżki. Jeśli ceny wzrosły, to tylko nieznacznie, powiedział Siluanow w rozmowie z dziennikarzem. Nie jest to jednak prawda. Niektóre stacje w Rosji notują trzycyfrowe ceny po raz pierwszy w historii. Internet jest pełen nagrań z kolejkami do stacji. Wicepremier Aleksander Nowak ma jednak plan. Teraz te firmy państwowe mają wspierać logistykę paliwową dostawców prywatnych w celu usunięcia niedoborów. Wsparcie podatkowe oraz zmiana reżimu pracy rafinerii ma zwiększyć zaś podaż. Pomimo tych zapewnień okupowany Krym nie ma paliwa. Sprzedaż detaliczna została zakazana. Pojawiają się także blackouty, niedobory wody oraz internetu. Rosjanie masowo opuszczają okupowany teren, choć wielu odwiedziło go z okazji wakacji. Władze przenoszą obronę przeciwlotniczą w kierunku Moskwy oraz ostatniej przeprawy z okupowanego Krymu do Rosji w cieśninie kerczeńskiej. Ma się to dziać kosztem innych regionów. Ukraina zapowiada zaś kolejne ataki. Ostatni nastąpił 25 czerwca i dotknął bazę paliw w kraju krasnodarskim. Oznacza to, że Rosjanie będą próbowali zwalczać kryzys paliwowy, wystawiając się na ataki, które mogą go pogłębić i stosując rozwiązania logistyczne, które mogą go rozprzestrzenić. W ten sposób tracą kontrolę nad sytuacją. Aleksandra Prokopenko opisuje w Financial Times, że system władzy w Rosji jest w stanie powolnej implozji. Ta interpretacja wpisuje się w zjawisko implozji naftowej, opisywanej od dłuższego czasu w podcaście Energy Drink. Prokopenko przypomina, że Rosjanie usunęli pułap budżetowy ograniczający możliwość zadłużania się. Państwo nie jest w stanie zapewnić obrony przeciwlotniczej firmom, które muszą działać na własną rękę. Zwykli obywatele finansują inflację topnieniem oszczędności. Tak, inwazja Rosji na Ukrainie przenosi się do życia codziennego Rosjan, a głównym sprawcą jest dronopad, który doprowadził do kryzysu paliwowego. Oznacza to, że Kreml w coraz mniejszym stopniu kontroluje sytuację. Mimo to Władimir Putin nadal nie chce rozmawiać. Według informacji rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych USA naciskają na Rosjan, by zaczęli ustępstwa. Ta instytucja wyraziła niezadowolenie z faktu, że Amerykanie wysuwają nowe żądania względem rozmów Putina i Trumpa na Alasce, na których miało być wszystko ustalone. Putin pozostaje niewzruszony. Zdajemy sobie sprawę i widzimy, że w miarę jak sytuacja na froncie dla reżimu kijowskiego szybko się pogarsza, a przeciwnik traci terytorium po terytorium, podczas gdy nasze wojska zdobywają jedną osadę po drugiej, reżim przyjął taktykę atakowania naszych celów cywilnych i infrastruktury, powiedział przywódca Rosji. Podczas gdy Kreml traci kontrolę, lider tamtejszego reżimu pozostaje oderwany od rzeczywistości, w której kryzys paliwowy
osłabia jego pozycję w sezonie turystycznym oraz rolnym. Nie wiadomo, jak poradzi sobie do zimy, kiedy warunki znów zaczną sprzyjać Rosjanom. Dlatego Zachód i Ukraina naciskają na rozmowy teraz. Czas na pozostałe wieści, czyli przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Konferencja odbudowy. Przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, powiedział premier RP. Ukraine Recovery Conference trwa w dniach 25-26 czerwca. Przewidziany jest udział operatorów PSE i Gaz System, a także spółek jak Polska Grupa Energetyczna Orlen czy Unimod. Będą też przedstawiciele Ukrenergo, operatora gazowego Ukrainy, Naftogazu oraz DITEK. Strategia ciepłownictwa. Rząd ma przyjąć strategię transformacji ciepłownictwa do 2040 roku do pierwszego kwartału 2027 roku. Projekt uchwały w tej sprawie pojawił się w wykazie jego prac. Dokument ma zawierać prognozę rozwoju różnych technologii mających zastąpić węgiel. Koalicja energetyczna. Polska zbudowała koalicję państw unijnych, by uzyskać dodatkowe pieniądze na transformację energetyczną, oceniła minister klimatu i środowiska. Koalicja domaga się przedłużenia finansowania z Funduszu Modernizacji Inwestycji w Energetyce do 2030 roku. Pod listem podpisali się przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Polski. Bezpiecznik Taurona. Taryfy dynamiczne kuszą niskimi cenami na giełdzie, ale ze względu na swą zmienność potrafią też zaskoczyć nagłymi skokami stawek, przestrzega Tauron. Wprowadza on rozwiązanie, które ma być bezpiecznikiem kieszeni odbiorców, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Nieudany paraliż. Prokuratura w Niemczech dokonała rajdów w ramach śledztwa w sprawie planu paraliżu gazowego kraju. Obywatel rosyjski we współpracy z nieznanym człowiekiem miał doprowadzić do sprzedaży Gazprom Germania, kluczowego dostawcy gazu w Niemczech należącego do Gazpromu. Oczywiście ta spółka została znacjonalizowana, a więcej na stronie energydrink.today. Odpowiedź na ultimatum. Białoruś miała według Ukrainy przestać wspierać namierzanie celów nad Dnieprem na potrzeby dronów rosyjskich. Oznaczałoby to, że Aleksander Łukaszenka ustąpił w odpowiedzi na ultimatum Zełenskiego. To przez Białoruś wleciały także drony Rosji do Polski. Własne metale. Amerykańska firma wydobywcza Energy Fuels kupiła niemiecką firmę WAG za kwotę $1,9 miliarda. To sposób na przełamanie globalnej dominacji Chin w sektorze metali ziem rzadkich, od których jest zależna wspólnota transatlantycka. Jeszcze wieści ze świata. Fala upału. Wielka Brytania zanotowała rekord temperatury w czerwcu, czyli ponad 35 stopni Celsjusza w południowej Anglii. Nad Europę i świat nadciąga na przełomie tygodnia fala upałów, która podniesie zużycie energii do chłodzenia i obniży dostępność wody. Cios w Caracas. Trzęsienie ziemi w Wenezueli o magnitudzie ponad 7 stopni może przynieść Wenezueli straty od 1 do 5% produktu krajowego brutto, zdaniem amerykańskiej służby geologicznej. Kataklizm dotknął ten kraj w czasie, gdy rozwija on współpracę naftową z USA. Blokada eksportu. Chińczycy wprowadzają od lipca przepisy narzucające kary na swych obywateli, którzy pozwolą na nieautoryzowany eksport metali ziem rzadkich do państw trzecich. To surowce kluczowe w technologiach energetycznych. Chińczycy dominują w ich wydobyciu i przerobie. Nadzieja naftowa. Międzynarodowa Agencja Morska poinformowała, że statki uwięzione przez wojnę w Iranie zaczynają kursować przez cieśninę Ormus. Wśród nich są tankowce z ropą. Rozmowy USA-Iran dają nadzieję na tańsze dostawy. Baryłka Brent tanieje do $72 po raz pierwszy od końca lutego, czyli czasu sprzed konfliktu. Mam jeszcze komunikat. W dniach od 29 czerwca do 12 lipca rozpoczynamy urlop. Wracamy z nową mocą, informacjami i komentarzami po przerwie. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.